Cześć, z tej strony Grzegorz Komentuje i w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać top 3 słuchawki nauszne, które są, uważam, najlepsze w grudniu 2025 roku. A są nimi Sony WH-1000 XM6, Bose Quiet Comfort Ultra drugiej generacji oraz Sennheiser Momentum 4. Wszystkie te produkty zakupiłem samemu, więc nie ma tutaj mowy o żadnym fikcyjnym teście. Testy wykonywałem wielogodzinnie, słuchając każdych tych słuchawek i nosząc ich na swojej głowie. Używam ich codziennie, dosłownie codziennie. W pracy, podróżach, czy to w samolocie, czy jadąc pociągiem, w czasie wolnym. Wszystkie te testy na tych słuchawkach wykonałem oczywiście biorąc pod uwagę ANC i to był, można powiedzieć, taki top priorytet dla moich uszu. To zobaczymy, czy będziemy coś słyszeć dookoła. Do testów wziąłem pierwsze słuchawki. Są nimi Sony WH-1000 XM6. Słuchawki od poprzednika różnią się tym, że można je sobie tutaj poskładać i również tutaj w opakowaniu te słuchawki są wkładane właśnie po złożeniu. Czy to jest plus? Dla mnie akurat nie. Dlaczego? Ponieważ żeby włożyć te słuchawki tutaj naprawdę do tego opakowania, to jest po prostu katastrofa. Ale zabieramy się dalej do testów. To, co testowałem, to wygoda noszenia. Jeśli chodzi o wygodę tych słuchawek, to tak jak poprzedniki, są po prostu na duże głowy toporne. One od razu je czuć, że się coś na głowie założyło. Belka nawet tutaj to jest topornie zrobiona. Sam styl wykonania tych słuchawek, jak w poprzednich wydaniu w piątkach, ten mat jest tak brudzący się, że od razu widać ślady użytkowania. No, powiem Wam szczerze, że Sony nas tutaj nie zawodzi i ten top wykonania tych słuchawek topornych, to myślę, że są stworzone, żeby z nimi właśnie nawet walczyć. This is Sparta! No dobra, ale zabierając się do ANC, no to ANC po prostu w tych słuchawkach wygrywa. Wygrywa, to jest numer jeden. Jeśli je założysz na swoją głowę, chociaż dla okularników jest też, nie ukrywam, mniej działające to ANC, bo tutaj te zagłówki wchodzą i minimalnie te okulary powodują, że dochodzi jakiś szum, ale i tak, po włączeniu ANC jest po prostu cisza. Cisza dookoła, jak uruchomicie sobie wszystko, nic nie słyszycie, nigdy jeśli ktoś coś powie, to nic nie słyszycie. I tutaj po prostu Sony w poprzednim wydaniu, w piątkach, jak i w tych szóstkach wygrywa. No ale teraz, jeśli chodzi o cenę tych słuchawek, no to mamy je w tym momencie były za 1990 zł, w grudniu mamy je w granicach około 1200 do 1400 zł. Na różnych promocjach można je to sobie znaleźć, ale poprzedni model, piątka, kosztuje w tym momencie 777 zł. Jest promocja na te słuchawki. Powiem szczerze, jeśli ktoś by chciał kupić słuchawki z dobrym ANC, to wybieram Sony, ale piątki i nie będę dopłacać do tych szóstek. Czas pracy baterii jest identyczny, ponad 30 godzin, komfort użytkowania toporny, tak jak wspomniałem wcześniej. Jeśli chodzi o system ładowania tych słuchawek, to powiem Wam szczerze, że też jest rewelacyjny. 3 minuty ładowania daje nam 3 godziny słuchania. To jest bardzo szybkie ładowanie, więc jeśli komuś zależy na podróży i w podróży chce słuchać cały czas muzyki albo być po prostu wyciszonym w samolocie, żeby nie słyszeć tego warkotu silnika, a powiem Wam szczerze, że jeśli pierwszy raz lecicie samolotem, bierzcie pod uwagę, że słychać ten warkot silników, cały czas słyszycie ten szum. Na długogodzinnych lotach, ponad 15 godzin, to naprawdę te słuchaweczki, które tam dostaniecie od stewardesy do słuchania tych wszystkich innych pierdół na monitorkach, a jeśli oczywiście są monitorki, bez słuchawek to nie jest komfort podróżowania. W tych słuchawkach po prostu zakładam słuchawki i odlatuję. Odlatuję, to znaczy idę spać. Najczęściej sobie muzyczka tam sobie dudni, ale nic dookoła nie słyszymy. Podsumowując, ANC jest po prostu mega miażdżące, jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Szóstka i piątka, to już nie można się tego doczepić, jeśli tutaj już mówimy, jeśli ktoś ma słuch, nie wiem, idealny pod względem muzyki, no to wiadomo, te Sony nie grają idealnie, ale jeśli chodzi o ANC, to wygrywają. Dlatego te słuchawki numer jeden stawiam dla osób, które często podróżują i chcą się w 100% wyciszyć z otoczenia. Czy to w pracy, czy też w domu. Więc co tutaj dodać? Przejdźmy do kolejnych słuchawek. Kolejne słuchawki, które biorę do testów, które wielogodzinnie słuchałem muzyki, podróży i też w samolocie, czy też w pociągu, to są Bose Quiet Comfort Ultra, ale drugiej generacji. Również dostajemy opakowanie twarde, słuchawki trzeba je sobie tutaj poskładać. Jeśli chodzi o całe wykonanie tych słuchawek, to powiem Wam szczerze, że naprawdę są bardzo dobrze zrobione. Ten pałąk jest delikatny i po założeniu tych słuchawek na uszy po prostu tych słuchawek się nie czuje. Idealnie przyłożone do ucha. Również dla okularników
gąbeczki tutaj przy uszach są idealne, więc ładnie się tutaj komponuje. No ale wracając tutaj do tego, co testowałem, czyli ANC przegrywa. Jeśli ktoś mi powie, że ANC w tych słuchawkach działa dobrze, to albo mam pecha do felnernego jakiegoś modelu tych słuchawek, po prostu trafiłem jakąś wersję, albo mój telefon Samsung S25 w tym momencie tą aplikację gdzieś tutaj wiesza, ale ANC po prostu nie działa. To znaczy, miałem przypadek jeden właśnie taki dosyć bolączkowy, jadę pociągiem, no i mijają się dwa pociągi ze sobą. W pewnym momencie po prostu muzyka przestała grać w telefonie, nie wiedziałem, co się stało, słyszałem dziwny dźwięk, nie wiedziałem, co się dzieje. Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Więc postanowiłem je ściągnąć. Ściągam, słyszę, że pociąg się mija z drugim pociągiem. No dobra, zakładam jeszcze raz, włączyłem wszystkie ustawienia w telefonie i znowu założyłem te wygodne, najbardziej wygodne słuchawki, które w tym momencie testuję. No i ponownie mijają się pociągi i znowu przestaje nam grać ANC. ANC po prostu zaczyna tworzyć dziwny dźwięk, który wiadomo, tak ma to działać, żeby te fale odwrócić i żebyśmy nie słyszeli tego otoczenia. No ale on tutaj w tym momencie po prostu zaświrował. Szukam opinii na internecie, również dostałem takie komentarze, przeczytałem, że może się tak zdarzyć, że po prostu ANC w dziwnych dźwiękach wariuje. No dobra, no ale biorę słuchawki do testów po to, żeby testować je właśnie w ciężkich warunkach. To znaczy to, co mi najbardziej zależy. Ciszy i w spokoju, żebym odpoczął. Zakładając słuchawki, myślę o tym, żeby słyszeć swoją muzykę, czy też oglądać film i nie słyszeć otoczenia. No i tutaj po prostu Bose nie zawiódł. Słuchawki oczywiście są dla tych, co mniej podróżują, czyli nie będą korzystali z jakiejś komunikacji, właśnie pociąg, samolot. Nie wiem, jak to się zachowa w samolocie. Powiem Wam szczerze, Bose są po prostu bardzo wygodnymi słuchawkami do wielogodzinnego słuchania. Długość czasu pracy tych słuchawek to jest w granicach około ponad 20 godzin wytrzymują, a jeśli chodzi o szybkość ładowania, to w ciągu 15 minut naładujemy je, żeby słuchać muzyki w ciągu 2-3 godzin, więc dosyć duży plus. Co takich z plusów jeszcze tutaj może tych wyróżniać tych słuchawek oprócz tego ANC? Pewnie to, że są właśnie składane, ale myślę, że tu wygoda, jeśli ktoś położy je sobie na szyi podczas takiego podróżowania, to te klamerki się nie wywijają w drugą stronę i to powoduje, że te słuchawki ciągle, te poduszki są wykręcone w drugą stronę. Więc jeśli podsumowując Bose'a, ANC skopane kompletnie, dlatego nie dla podróżników, tylko dla osób, które często gdzieś siedzą sobie w biurze i chciałyby po prostu odpocząć od zgiełku osób dookoła, więc tutaj to wygrywa. Myślę, że podczas pracy w biurze nie będą dźwięki jakieś inne niż właśnie mijanie pociągów, więc będzie to ANC działało prawidłowo. Tyle z mojej recenzji na temat Bose'a. Kolejne słuchawki, które mamy, to Sennheiser Momentum 4. Sennheiser Momentum 4 to są akurat słuchawki mojego przyjaciela, który je użytkuje już od ponad roku czasu. Jeśli chodzi o komfort użytkowania, czyli tutaj noszenia na głowie, po prostu myślę, że przebijają te Bose'y. Dlaczego? To jest zrobione po prostu z każdym detalem. Tutaj ta gąbka, tutaj jest po prostu taka skóra, jest idealna. No naprawdę jest mięciutka, więc jeśli się założy je na głowę, to idealnie pasują. Jeśli chodzi o same nauszniki, również dla osób, które mają dużą głowę, te słuchawki tutaj wpadają. Precyzja wykonania jest idealna. Sam sposób w ogóle zginania tych słuchawek, bo one w tym momencie tylko są obracane, one się nie łamią w żaden sposób. To jest właśnie coś podobnego jak piątki z Soniaczy. No, pakuje się do takiego sztywnego futerału, kładzie się i tyle. I teraz zobaczcie to. Możecie sobie je ściągnąć na chwilę i je tutaj sobie obrócicie. No, ktoś powie, no idiota. Naprawdę, jesteś idiotą. Mówię, po co to robisz? No nie, słuchajcie, no podróżuję i wiem, jak wygląda. No wychodzę z samolotu, czy ktoś chce ze mną porozmawiać, to najczęściej te słuchawki nie trzymam ich w rękach, tylko jeśli mam taką możliwość, je obracam w tą stronę. Dlaczego w tą stronę? Ponieważ nic mi się tutaj nie będzie brudzić, tak? Nie wchodzi żaden brud do tych słuchawek, więc te słuchawki są, można powiedzieć, idealne. Jeśli chodzi o sama ANC, na pewno jest o wiele gorszy niż w Sony. Słychać szumy dookoła, więc w podróży miałem je w samolocie, akurat na długim dystansie. Słyszałem osobę, która gdzieś tam z boku coś gada i cały lot po prostu coś z kimś rozmawiała, więc ja w tych słuchawkach non-stop tą osobę słyszałem. Próbowałem ustawić już we wszystkich możliwościach w aplikacji i nie było takiej funkcji. Nie udało mi się tego po prostu znaleźć. Plusem w ogóle tych słuchawek to jest na pewno to, że one wytrzymują ponad 60 godzin.
godzin. Ponad 60 godzin będziecie słuchali na niej muzyki. No, oczywiście włączycie ANC, będzie troszeczkę mniej, ale ponad 60 godzin macie komfort słuchania. Jeśli chodzi o minus tych słuchawek, to jest minus czas ładowania. Macie plus, że 60 godzin będziecie je użytkowali, ale ładowanie to jest ponad 2 godziny, żeby naładować do pełna. Jeśli chciałbym wybrać te słuchawki, to na pewno dla tych osób, co lubią czysty dźwięk. To naprawdę ten dźwięk tutaj płynie w tych Sennheiserach idealnie. Koszt tych słuchawek nie topnieje, więc 1500 zł cały czas mamy na rynku. Nie tak jak w przypadku właśnie Soniacza, który stopniał drastycznie, tak? No bo cena z 1990, która premiera była w sierpniu, non-stop trzymała się ta cena i nagle na grudzień mamy już ponad 1200 do 1400 zł. Jeśli chodzi o Bose'a, w granicach 1200 zł utrzymuje się ta cena. W teście pod względem wygłuszenia, to co się dzieje dookoła otoczenia, wygrywa Sony WH-1000XM6. Poprzedni model XM5 są identyczne, więc niech tutaj nikt nie mówi, że będzie odczuwał inną różnicę, czy piątki działają lepiej czy gorzej. Nie, piątki są takie same. Jeśli chodzi o komfort użytkowania słuchawek, to uważam, że wygrywają Sennheiser Momentum 4. Długi czas użytkowania tych słuchawek i wyciszenie muzyki Sennheiser wygrywa. Jeśli chodzi o użytkowanie słuchawek i ANC, jeśli chcielibyśmy pogodzić te dwie rzeczy, to tak naprawdę Sennheiser Momentum 4. Plusy to wygoda noszenia, ANC słabsze, ale nie ma takiego błędu jak Bose. Jeśli zależy Wam jednak na wielogodzinnym słuchaniu muzyki, ale w takim prawidłowym otoczeniu, czyli mamy tutaj biuro na mieście i nie zależy Wam w 100% na ANC, to myślę, że Bosy są dla Was. Te słuchawki po prostu, jeśli się założy na głowę, to ich po prostu nie czuć. Uwierzcie mi, a dla okularników są idealne. A Ty, które słuchawki byś wybrał? Zostaw komentarz, a na wszystkie komentarze oczywiście odpiszę. Jeśli uważasz, że ta opinia jest słaba i że nosiłem je w ciągu 15 minut w sklepie i Ty masz lepszy słuch, to się z tym oczywiście nie będę kłócić, ale ja wybieram słuchawki tylko z jednego powodu, żeby mieć ciszę. Nie chcę słyszeć wycia silnika samolotu, czy też podczas podróży pociągiem dodatkowych osób obok mnie, więc ja skupiłem się wybierając słuchawki tylko na ANC i ANC w słuchawkach Sony po prostu są najlepsze.